Siemka, z tej strony Gocu. Przechodziłem gry z serii Final Fantasy na czas. I jestem zagorzałym fanem serii od kilkunastu lat. Chciałbym podzielić się moją opinią w formacie recenzji o Final Fantasy XVI. Najnowszej mainline'owej gry, która dla polskich graczy to nie tylko nowa gra, to również symboliczny krok w stronę uznania i zrozumienia lokalnej społeczności. Square Enix oficjalnie wydało Finala Fantasy XVI wraz z napisami w języku polskim, co stanowi bez wątpienia kamień milowy dla tych ludzi, co zbierali od paru lat podpisy na petycjach w sprawie napisów, czy ludzi, którzy tworzyli fanowskie spolszczenia. Aż do teraz, gdy zostajemy uraczeni oficjalnym tłumaczeniem od firmy Klotz. Byłem naprawdę ucieszony, widząc reklamy na internecie typu po raz pierwszy po polsku. Właśnie dzięki temu seria Final Fantasy może w końcu dotrzeć do większej ilości ludzi u nas w Polsce. I zapewne już dotarła, ze względu na to, że premiera 16 nastąpiła już ponad pół roku temu. Tak. Pół roku męczyłem się, żeby ukończyć tą grę. Po spędzeniu 81 godzin, wykonałem wszystkich zadań pobocznych i każdego polowania na znane potwory. Jestem gotów do wyrażenia swojej opinii na temat Finala Fantasy XVI. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania. Naprawdę to motywuje w rozwoju kanału, a w najbliższym czasie ukaże się jeszcze parę materiałów o tematyce Finala Fantasy i JRPG-ów, więc warto zatrzymać się na trochę dłużej. Po ukazaniu się pierwszego trailera byłem bardzo uradowany z faktu, że wychodzi kolejna część Finala. Był pierwszy i chyba ostatni trailer, który obejrzałem do premiery i ukończenia gry. Z powodu, że staram się nie oglądać większości trailerów, ze względu na ilość spoilerów, które Square prezentowało nam przez lata z przypadkami jak Kingdom Hearts 3 bądź Final Fantasy VII Remake. Grafika wraz z tym epickim soundtrackiem i głównym charakterystycznym motywem dźwiękowym serii zrobił na mnie wrażenie. Trailer, który teraz widzimy, pokazał nam zjawiskowe ikony walczące ze sobą, wcześniej nam znane jako Samony. To wszystko wygląda bajecznie, zapowiadając, że dziedzictwo kryształów kształtowało naszą historię zbyt długo. Czyli taki powrót można by się spodziewać do początków serii. Gra na ten moment została wydana tylko na konsolę PS5, lecz w przyszłości będzie dostępna na komputerach. Ale jak to wygląda w praktyce? Zapraszam Was do obejrzenia recenzji o Final Fantasy XVI. O fabule powiem w tym materiale bardzo krótko i zwięźle, ze względu na to, jak ciężko jest upchnąć całą fabułę, która trwa przez około 20 godzin, licząc tylko i wyłącznie przerwinki filmowe, pomijając walki z przeciwnikami i eksploracji świata. Oczywiście starając się ograniczyć spoilery do minimum, z wyjątkiem wersji demo, która jest ogólnodostępna dla wszystkich posiadaczy konsoli PlayStation 5. Świat jest dotknięty klątwą kryształów, które stopniowo odbierają życie Balistei, a ceną, jaką nosiciele i dominanci płacą za posługiwanie się eterem, jest stopniowa petryfikacja ich ciał. Zwykli ludzie też mogą używać magii, jednak potrzebują do tego kryształowych odłamków, które są wydzielane pomiędzy mieszkańcami za zasługi. Fabuła bazuje na gatunku mrocznego fantasy i utrzymuje bardzo wysoki poziom do momentu, gdzie wciskane nam są zadania przyjaciół Bańty Seeda, rozrzuconych po całej Balistei do głównych zadań fabularnych. Większość tych zadań polega na przepędzeniu lokalnych potworów, które przypominają zadania poboczne, do których się odniosę później. Grafika wygląda dobrze, lecz nie zrobiła na mnie efektu wow. Finala 16 ogrywałem w trybie klatkarzu, ze względu na preferencję posiadania większej ilości klatek nad grafiką. I spodziewałem się jednak, że będzie działał tak tragicznie. Tryb klatkarzu nie trzyma stałych 60 klatek, a cały czas oscyluje pomiędzy 30 a 60. Pomimo ukończenia gry, przed nagraniem tej recenzji grałem jeszcze przez kilka godzin w trybie 4K 30 klatek na sekundę, chodząc po świecie Balistei, szukając widoczków, które mogły przykuć uwagę. I szczerze? Poza Oriflamme oraz okolicy stolicy frakcji Sanbreque, która jest widoczna w pełnej okazałości wyłącznie przez pewien okres czasu w pierwszych rozdziałach gry,
to nie ma zbytnio na co patrzeć. Świat jest bardzo pusty, przepełniony górami, lasami, pustyniami czy też równinami. Wszystko wygląda nijako, a mam na myśli tylko i wyłącznie eksplorację po świecie. Bo gdy jednak jesteśmy w trakcie głównej fabuły, to Square wita nas przerywnikami filmowymi, które nigdy nas nie zawodzą i dostarczają nam arcydzieło, w którym oczy się rozpływają we wszystkich efektach wizualnych. To jednak świat gry, który jest przerażająco pusty, razi najbardziej, zostawiając słodko-gorzki posmak, łącznie z tymi mniejszymi wioskami, które napotkamy w grze. Wioski te sprawiają wrażenie typowej sklejki budynków z asetów ogólnodostępnych w sieci. Przechodząc do głównych postaci, w grze wyglądają bardzo dobrze i wszystkie efekty wraz z animacjami podczas walki, które wykonują, są znakomite. Tylko te animacje, moim zdaniem, są strasznie podkoloryzowane, żeby zatuszować, z jakimi naprawdę problemami zmaga się Final 16. Poza lokacją Oriflamme, tak jak wspomniałem, i wejściem do wioski Eastpool, nie ma żadnego przykuwającego oczy widoku, oprócz wiadomo większości lokacji w głównej fabule, gdzie jednak przerwniki są na bardzo dobrym poziomie. Mam dziwne wrażenie, że Final Fantasy XV, który przeżył piekło deweloperskie, miał więcej widoków, które można było uwiecznić dzięki jednemu z towarzyszy Noctisa, który ciągle zachęcał nas do zatrzymania się na chwilę i zrobienia zdjęcia ekipy. Co prawda, Ios był światem ogromnym, mając w teorii większy potencjał niż Valistea, pod kątem widoków oczywiście, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że gra obsadzona w świecie Ios jest z 2016 roku, a 16 z ubiegłego. Ale jak wiemy, grafika w grach to nie wszystko. W grze występują walki z dominantami. Są to osoby, w których drzemie moc Eikonów. Po przebudzeniu wszystkie efekty specjalne, które towarzyszą w walkach z Eikonami, mają zadanie nadać tej epickości. No, ładnie wyglądają, tylko co z tego, skoro walki z nimi sprowadzają się dosłownie do spamowania przycisku kwadratu i uniku przez całą walkę, które trwają kilkanaście minut. Do tego dochodzą wymuszenia przerywnikami filmowymi, podczas których jesteśmy postawieni w sytuacji Quick Time Eventu, nazwanej filmowym uderzeniem bądź filmowym unikiem, który, uwierzcie mi, naprawdę ciężko jest nie wykonać. Według mnie jest to żmudny proces przedłużenia konfrontacji z bossami, mimo że jest to ukazane w naprawdę znakomitej szacie graficznej. To wszystko ładnie wygląda, tylko wtedy, gdy nie zwracamy uwagi na główne mechaniki, między innymi walkę, która może przypominać serię Devil May Cry czy też w pewnym stopniu God of War. Ryota Suzuki był osobą, która pracowała nad serią DMC. Był on głównym przewodniczącym w kwestii systemu walki w finalu 16. Widząc, na czym się wzoruje 16, co mogło pójść nie tak? System walki widać, że bardzo bazuje na fundamentach postawionych już w finalu Fantasy XV, posiadając wiele usprawnień, inspirując się Devil May Cry, posiadając budżetowy Devil Trigger i Final Fantasy VII Remake, posiadając pasek złamania. Moim zdaniem walki toczą się za wolno. To tyczy się walk z mini-bossami czy normalnymi bossami, lecz to wrażenie może być spowodowane nadmiarem żmudnych zadań pobocznych. Nie oświadczyłem tutaj również typowej magii, w której używaliśmy w poprzednich częściach Finala, typu Thunder, Pyra czy Lizaga. Zaklęcia lecznicze zostały też zastąpione używaniem miksturek leczniczych kupionych za walutę Gil, która w tej grze służy tylko do uzupełnienia zapasów miksturek i kupowania utworów do orkiestronu. Dosłownie, ponieważ większość przedmiotów, które możemy kupić, jest do niczego. Mamy do dyspozycji w walce wiele umiejętności pozyskiwanych wraz z postępem fabuły od Eikonów. Tylko wielka szkoda, że większość z tych umiejętności jest bezużyteczna, na rzecz jednak tych, które są bardziej overpowered. Żeby skrócić czas walk do absolutnego minimum. Gdyby nie brak różnorodnych mobów, bo tych jednak w grze jest mało, dałoby mi to jakąś motywację, żeby popróbować innych umiejętności. Ale jest to jeden wielki miszmasz. System, który chciał być w jakimś stopniu innowacyjny, stał się jedną z największych bolączek przy ogrywaniu tej części Finala, więc straszną nudą i powtarzalnością. Bardzo widoczne jest odejście serii od typowej konwencji JRPG na rzecz RPG akcji.
Pomijanie elementów i rdzennych mechanik serii jest dla mnie wielkim absurdem. Przykładem jest atak umiejętnościami Feniksa na ognistą bombę, gdzie logicznie sprawiłoby zaobserwowanie obrażeń w rezultacie uleczenia bomby, lecz tak się nie dzieje. To jest naprawdę drobny detal, ale właśnie takie małe szczegóły odbierają tą magię, że w to co ja gram, czy jest naprawdę grą z serii Final Fantasy, czy po prostu zwykłym przeciętnym RPG-iem. A przechodząc do przeciętności, zadania poboczne to jeden wielki żart. Dawno nie widziałem tak usypiających sidequestów. Większość z nich to kopiuj wklej z gier MMO. Typu, nękają nas stwory, proszę, pomóż. Bądź, ojejku, zgubiłem dany przedmiot. Clive, pomożesz proszę? Najśmieszniejsze jest to, że efekt jest przewidywalny, co się stanie pod koniec zadania, bo dostajemy praktycznie identyczne zadania cały czas. Czyli wrogowie przybiegają, pokonujemy wrogów, po czym nadchodzi kolejna fala i tak do momentu przyjścia minibossa. Zadania poboczne nie wnoszą nic do fabuły głównej, poza może końcówką gry, gdzie mają fajny lore świata i rozwijają postacie poboczne w sposób znaczący, ale to dopiero na samym końcu gry. Czemu Naoki Yoshida, producent Finala Fantasy XVI i Finala XIV, pozwoli na takie sidequesty? W grze jest ich 76. A może 10 z nich na samym końcu gry się wyróżnia. A co z pozostałymi 66? Naszą nagrodą i tak w większości przypadków będą to materiały do craftingu, które i tak możemy kupić, bądź kilowe insekty, które możemy sprzedać. Więc nie liczcie, że dostaniecie coś fajnego z zadań pobocznych. Chyba że jest to ewidentnie pokazane, że w kryjówce ktoś nam chce powiększyć sakiewkę na przedmioty. No i hej, jakby nie patrzeć, jedna z ważniejszych postaci w świecie Valistei jest bardzo podobna do postaci w materiałach promujących DLC Endwalker do Finala Fantasy XIV. Jak widać, w studiu nic nie ginie. Naszym jedynym towarzyszem, nad którym mamy kontrolę, jest lodowy wilk Torgal, który jest chyba jednym z najbardziej bezużytecznych kompanów serii Final Fantasy. Pomimo kontroli nad nim, nigdy nie miałem potrzeby używania Torgala i sceptycznie patrzyłem na akcesoria, które sprawiały, że Torgal automatycznie wykonuje akcje. Przez połowę gry myślałem, że jednak dostaniemy zaklęcie bariery bądź przyspieszania, ale otóż nie. Zazwyczaj towarzyszy nam również jakaś inna główna postać, nad którą nie mamy kontroli i dołącza do nas na zasadzie gościa, tak jak to często miało miejsce w Finalu 12. Soundtrack nie wyróżnia się na tle innych części. Jest on w porządku. Jest parę ścieżek dźwiękowych, które wpadają w ucho, lecz nie do takiego stopnia, że mamy chęć ponucić sobie takie utwory jak takich ścieżek dźwiękowych z finala 16, które będą warte ponownego odsłuchania, możemy policzyć na palcach jednej dłoni. Mam wrażenie, że jest to spowodowane zbyt bezpiecznym podejściem orkiestralnym, gdzie utwory mają bardzo wiele powiązań ze sobą, budując też swoją powtarzalność i nastrój typowego średniowiecza. Brakuje tutaj właśnie czegoś żywego, ryzyka w postaci czegoś rytmicznego, żeby nadać jakieś tempo. Gra nie musi cały czas opierać swojej ścieżki dźwiękowej bazując na tym, że gra jest obsadzona w, można powiedzieć, klimacie średniowiecza. Utwory te zlewają się po czasie w jedną całość i nie ma tego czegoś, co by wryło się w pamięć. Przechodząc do mniejszych spraw w grze, crafting, powiedzmy tyle, istnieje. Równie dobrze mógł zostać pominięty. Nie ma tu zbytnio dużo do powiedzenia. Stopniowo wraz z fabułą i robieniem zadań pobocznych dostajemy przedmioty na ulepszenia, które również znajdują w skrzynkach rozsianych po świecie. I tego jest dużo po całym świecie. Rzadko kiedy natkniemy się na skrzynkę z czymś wartościowym. Możemy ulepszyć bądź tworzyć części pancerza Clive'a, jakimi są pas i karawacze.
Materiały na wykucie broni fabularnych otrzymujemy samoistnie po pokonaniu pojedynczego ikona. Nie możemy ich ulepszać, lecz niekiedy mamy też możliwość wykucia broni, która będzie minimalnie lepsza od tej, którą dostaliśmy na tacy po walce z bossem. Niektóre części pancerza wymagają specjalnych materiałów, które możemy zdobyć walcząc z potworami ogłoszonymi na tablicy łowieckiej, która dla mnie jest plusem. Osobiście miałem przypadek, gdzie Atlas, potwór z ogłoszenia, serio dał mi w kość, będąc kilka poziomów wyżej ode mnie. I fajnie było to zobaczyć, że gra daje nam jakieś wyzwanie. Większość przeciwników co prawda nie jest wymagająca, dlatego też mają oznaczony swój poziom trudności, gdzie S to najtrudniejszy, a najłatwiejszy jest oznaczony literką C. Rozwój postaci dokonuje się automatycznie wraz z uzyskaniem określonej ilości doświadczenia. Wartości atrybutów automatycznie wzrastają bez naszej ingerencji. Mam tylko i wyłącznie wpływ na ulepszanie zdolności. Encyklopedia gry pod postacią Vivian Ninetales stoi na bardzo wysokim poziomie, posiadając mapę orientacyjną, co się dzieje w poszczególnym momencie w fabule i zakładkę głównej obsady, gdzie mamy ukazane relacje pomiędzy postaciami, jak i co one czują do kogoś w danej chwili. Mamy jeszcze postać Harpokratesa, który zbiera cały lore o świecie wraz z listą spotkanych postaci i przeciwników, która jest wielkim plusem w grze i czymś, na czym przyszłe gry Final Fantasy powinny się wzorować. Wszystkie części mainline'owej serii Final Fantasy są pełnoprawnymi grami, które fabularnie nie są powiązane ze sobą, więc czy warto kupić Finala 16 i pomału wdrążać się w inne gry z serii przy tej części? Bardziej proponowałbym zagranie w Finala Fantasy X na PC, który posiada nieoficjalne spolszczenie do gry, które możemy bardzo łatwo zainstalować. Aczkolwiek Final 16 to jedyna z serii część, która ma oficjalne polskie napisy, dostępne na konsoli PlayStation. Jak już, to sugerowałbym bardziej kupno gry na większej promocji, bądź używki na portalach ogłoszeniowych. Zapewne będzie moment, w którym zdecyduję się na zdobycie platyny po wydaniu drugiego DLC. Gra mnie wymęczyła na tyle, że nie mam ochoty przechodzić trybu nowej gry plus i ulepszenia wszystkich zdolności na maksa, bo tylko te 2 trofea zostały mi do zdobycia platyny. W przyszłości stworzę bardziej obszerny materiał z fabuły gry, pomijając aspekty, które pokrywają całą grę wielkim cieniem. Rozumiem zdanie wielu ludzi, których bawiło się dobrze z tą grą, ale uważam, że ta gra zasługuje na 5,5 na 10. Cała otoczka serii wiadomo, że w tej grze istnieje. Wiedząc, że są kryształy, są też chocobo. Mamy elementy fantasy wraz z fabułą. Ale czy to jest wystarczające, żeby ocenić tego finala pozytywnie przez pryzmat tym, czy seria była, a czym jest teraz? To pytanie zadaję wam i zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Ci, którzy zawędrowali tutaj z TikToka bądź shortsów na YouTubie, to konkurs na Finala Fantasy X 10.2 zostanie ogłoszony wraz z osiągnięciem progu 1000 subskrypcji. Zasady konkursu, czy też jak tego zwycięzcę wyłonię, opiszę w specjalnym osobnym materiale. Jeśli moja recenzja wam się spodobała i chcecie więcej kontentu z tematyki JRPG-ów bądź Finala Fantasy, zachęcam do kliknięcia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jak i zaobserwowania mnie na innych social mediach. Jest to naprawdę motywujące. Chciałbym również dążyć do spopularyzowania niszy, jaką są w naszym kraju JRPG. Dziękuję za uwagę i do następnego.